Cześć, tu Ola z GoCrafty. Czy zdarzyło Ci się kiedyś poczuć, że Twoje nogi ważą tonę, a grawitacja jest Twoim największym wrogiem? Próbujesz zrobić fałkę, ale zamiast eleganckiego uniesienia mamy rozpaczliwe machanie nogami i walkę o przeżycie na rurce. Spokojnie, każda z nas to przechodziła. Fałka to jedna z najbardziej problematycznych figur dla początkujących i nie tylko. Dziś pokażę Ci, jak przestać skakać, a zacząć latać siłą własnych mięśni. Przygotowałam dla Ciebie 5 konkretnych ćwiczeń, przeprowadzając Cię od podłogi aż do idealnej inwersji. Zaczynamy! Zanim zaczniemy ćwiczyć, musimy wyeliminować to, co Cię blokuje. Największym grzechem jest skakanie. Jeśli musisz wziąć 100-milowy zamach, to znaczy, że oszukujesz swoje ciało, a Twój bark tylko czeka na kontuzję. Pamiętaj, jeśli nie potrafisz zrobić figury wolno, to znaczy, że nie masz na nią siły. Drugi błąd, wzrok w dół. Jeśli patrzysz na podłogę, Twoja klatka się zamyka i biodra nigdy nie pójdą do góry. Twój wzrok prowadzi Twój ruch. I ostatnia rzecz, robimy zawsze na dwie strony. Nie chcemy mieć krzywych pleców. Krok pierwszy, najprostszy, ale kluczowy. Stań obok rurki, weź ją głęboko pod wewnętrzną pachę, druga ręka wyżej. Oprzyj biodra o rurę. I teraz najważniejsze. Nie wiś na rurce jak mokre pranie. Ściągnij łopatki w dół, aktywuj brzuch. Czujesz to napięcie? To jest Twój aktywny bark i aktywny brzuch. Pozycja wyjściowa. W tej pozycji chcemy unosić kolana do klatki naprzemiennie, a następnie oba naraz. Kiedy już poczujesz rurę pod pachą, to schodzimy w dół. Świeca przy rurze to Twój fundament siłowy. Pokażę Ci 3 warianty tego ćwiczenia. Połóż się na plecach, złap rurę nad głową i unieś nogi jak do świecy. Złap stopami rurę i przytrzymaj pozycję. Następnie przyciągnij kolana do klatki i powoli, rolując kręgosłup, odkładaj biodra na matę. Wariant drugi. Złap stopami rurę, trzymaj proste, napięte nogi i pracuj biodrami góra, dół. Jak najwyżej i jak najniżej. Oraz wariant trzeci. Wejdź do świecy i rozłóż nogi do V, lekko cofając biodra. Tu nie ma mowy o skakaniu. Tu pracuje czysty brzuch. Czas na mały mostek między podłogą a powietrzem. Wejdź do pozycji takiego kraba, trochę odwróconej deski. Stopy są na podłodze, rura jest pod pachą, biodra mogą być nisko. I z tej pozycji spróbuj wejść do inwerta, a potem do fałki. Dlaczego to działa? Bo drastycznie skracamy drogę, którą muszą przejść Twoje nogi. To też idealny moment, żeby przećwiczyć odchylenie głowy w tył, które jest kluczem do sukcesu. Pamiętaj, Twój wzrok prowadzi ruch. Patrz za siebie, a nie na rurkę. Teraz moja ulubiona część, negatywy. Jeśli nie masz jeszcze siły wyciągnąć fałkę z dołu, to naucz się przytrzymywania samej pozycji. Wejdź do inwertu, jakkolwiek potrafisz. Złap stopami rurę, zjedź nimi bliżej bioder i otwórz do V. Przytrzymaj i bezpiecznie zejdź. To ćwiczenie sprawi, że Twoje ciało przyzwyczai się do pozycji docelowej i nauczy, których mięśni ma użyć. I ostatni krok to powolne schodzenie. Ponownie wejdź do inwerta, zbliż kolana do klatki i walcz z grawitacją. Policz do 5, opuszczając biodra centymetr po centymetrze. Twoje mięśnie uczą się wtedy najszybciej. To jest ten moment, kiedy budujesz prawdziwą moc, która za kilka treningów pozwoli Ci zrobić fałkę bez większego wysiłku. Kontrola to słowo klucz.
Widzisz, VK to nie czarna magia. To systematyczna praca i zrozumienie swojego ciała. Pamiętaj, postęp to proces. Daj sobie czas na siniaki, na zmęczenie i na małe sukcesy. Każde to ćwiczenie przybliża Cię do Twojej wymarzonej siłowej fałki. Jeśli ten film Ci pomógł, to zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, które z tych ćwiczeń było dla Ciebie najtrudniejsze. A jeśli szukasz akcesoriów, które pomogą Ci w treningu, to zajrzyj na gocrafty.pl. Dzięki, że jesteś. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa! Love is simpler than you think about it. You're lurking down. It's deep and wild. It's deep and wild. Compromise, 'cause he's worthwhile.